Potencjometry rozłożone, wyczyszczone, przesmarowane, skalibrowane i teraz kręcą się jak nowe. Płyta z kondensatorami, jak widzicie, już wskoczyła. Tutaj zaizolowałem te przewody. Radiator odszedł. Jak widzicie, tu jest czysto. Natomiast ja jestem zwolennikiem zapobiegania. W związku z tym, jeżeli zamontuję tutaj współczesne kondensatory dobrej klasy, tak jak w tym wypadku producentem kondensatorów jest Nichicon, to wiem, że użytkownik będzie się cieszył dźwiękiem i funkcjonalnością tego amplitunera jeszcze przez wiele lat. Wszystkie elektrolity zostały wymienione w Merkurym. Jak widzicie, finalnie głowica wyleciała z płyty. W poprzednim odcinku zdiagnozowaliśmy usterki, uporządkowaliśmy potencjometry, kondensatory, końcówki mocy i tor zasilania. Dziś zajmiemy się głowicą UKF i sprawdzeniem realnych możliwości tego amplitunera. Na początku chcę bardzo podziękować widzowi, subskrybentowi, który przesłał mi potencjalnie sprawną głowicę GFE 103. To niesamowite, że społeczność wokół tego kanału żyje i wspiera proces ratowania sprzętów, których już nie produkuje nikt. Dzięki takim gestom kolejne polskie urządzenie dostanie drugie życie. Bardzo za to dziękuję. Przechodzimy do meritum. Głowica, którą otrzymałem, to GFE 103, stosowana m.in. w klasycznych konstrukcjach Diory. W stanie fabrycznym była strojona na tak zwane pasmo stare, kończące się na 73 MHz. Tutaj skala jest fabrycznie odwrócona, czyli jest od lewej do prawej. Rozpocznę od wlutowania nowej głowicy i ponownie sprawdzę napięcia. Zanim dotkniemy strojenia, trzeba upewnić się, że układ w ogóle ma warunki, by pracować poprawnie. Dopiero kiedy wszystko wygląda stabilnie, zacznę właściwą zabawę, czyli przestrajanie. I tu warto podkreślić, że to nie jest kręcenie śrubami na pałę, tylko precyzyjna korekcja parametrów tak, aby uzyskać maksymalną czułość odbioru, świetną separację stacji w całym zakresie współczesnego pasma. Dlatego w tej części posłużę się przenośnym analizatorem Tiny Spectrum Analyzer, mała bestia, które diametralnie zwiększy skuteczność strojenia. A pomysł korzystania z analizatora, przyznaję bez bicia, podkradłem z kanału z pasją do Unitry. Grzegorzu, mam nadzieję, że się nie obrazisz. Nowa, używana głowica została zamontowana, także odpalamy sprzęt. Pomierzyłem już tutaj napięcia, zgadzają się, natomiast mierzę heterodynę i nie ma nic, pusto. Także muszę teraz prześledzić napięcia, czy w ogóle napięcie dochodzi do głowicy. Przeprowadzam pomiary, aby dojść, dlaczego nie mamy napięć w niektórych miejscach. Jeden z włączników po prostu odpadł kawałeczek bakielitu i przełącznik nie chce pozostać w pozycji załączonej i po prostu dosłownie ze starości się rozpada ten amplituner, także muszę wymienić teraz jeszcze przełącznik. Mamy napięcie warikapowe, czyli napięcie strojenia. Tak jak widać, one się teraz zmniejsza, bo kieruję wskaźnik na prawą stronę, ale na pinie numer 9 brak zasilania. Czyli już wiem, że głowica nie ma zasilania, dlatego heterodyna nie startuje. Teraz tylko dlaczego ona nie ma zasilania. Po przemierzeniu tranzystorów głowicy, czy występuje napięcie na rezystorach R102, R111 oraz R121. Zmierzyłem także, czy dochodzi napięcie tutaj do układów HA1137W oraz HA1156. Niestety napięcie na żadnym z tych układów nie występowało, więc po prostu po sznureczku dojeżdżałem tutaj do płytki z isostatami i mamy w tym momencie załączony isostat UKF-u, ale niestety nie słychać nic z głośników i nie występuje dalej napięcie. Przemierzyłem wszystkie styki po kolei i okazuje się, że, przypominam, teraz jest wciśnięty, a nie ma sygnału. Natomiast jeżeli zewrę ostatnie piny, które są odpowiedzialne za podanie zasilania, to okazuje się, że napięcie nam ucieka tutaj na przełączniku, na ostatnich pinach. Miałem taką cichą nadzieję, że do tego nie dojdzie,
ponieważ tutaj wyciąganie całej tej płyty, odlutowanie tego jednego isostatu to jest sporo pracy, sporo roboty, ale niestety jak widać raczej nie ma wyjścia. Isostat wyleciał z amplitunera. Te wszystkie isostaty są połączone jedną szyną z przodu, więc wyciągnięcie pojedynczego isostatu, można powiedzieć, ze środka tych przełączników to jest ogromny problem. Mi się to udało. Teraz jak go sprawdzić? Pokażę tylko pomiar jednej sekcji, bo to już ta sekcja, która nas interesuje, nie ma przejścia. Według schematu przedostatnie dwa kołki powinny być zwarte, a ten będzie zwierany razem z środkowym kołkiem w momencie, kiedy wciśniemy ten przycisk. I na odwrót w momencie, kiedy wyłączamy go. Zapinam sobie drugi wstawiony miernik, mam na buczek i już teraz wiemy, że on nie piszczy. Po wciśnięciu jest raz działa, raz nie działa. A te ostatnie kołki kompletnie nic się nie dzieje. Teraz po drugiej stronie te krótsze piny, one nie są wykorzystywane akurat w Merkurym. Teraz po drugiej stronie zapinam na pierwszy. I drugi. Mamy piszczenie, super, ale zobaczcie jaka rezystancja. Także ja demontuję ten isostat. Nie mam niestety takiego, one nie są drogie w zakupie, ale nie mam niestety takiego na stanie magazynowym. Dlatego postaram się może go otworzyć i wyczyścić, aby pracował jak nowy. Natomiast jeżeli chodzi o demontaż środka i dostanie się do blaszek, jest to dziecinnie proste. Wystarczy pchnąć przednią oś i wypadają tutaj poszczególne blaszki ze środka. I teraz w środku mamy dostęp do kołków, a tutaj mamy wszystkie blaszki. No blaszki jak widać są brudne, także ja postaram się najpierw wyczyścić to wszystko. Tak samo tam w środku. Myślę, że użyję jakiejś szczotki typu wicior i później naniesiemy smar, delikatną warstwę, żeby to było zakonserwowane i złożymy to wszystko. Przełącznik rozłożony, wyczyszczony, styki też, ale musimy się troszeczkę przyjrzeć stykom, ponieważ styk, który powinien wyglądać prawidłowo, wygląda w ten sposób i część z nich faktycznie tak wygląda, a część to jest właśnie ten styk odpowiedzialny za podawanie napięcia, jest, tak jak widzicie, płaski. Ta dolna część blaszki, ona zastępuje tak jakby sprężynę. Ta blaszka musi być pchana w kierunku kołków. Część też wygląda w ten sposób, czyli nie jest płaska, nie jest prosta, tylko jest tak jakby w środku złamana. Więc trzeba to wszystko poprawić, złożyć do kupy i wtedy jeszcze raz przeprowadzić pomiar rezystancji. Przełącznik złożyłem, finalnie wymieniłem tą jedną blaszkę z uwagi na to, że po odgięciu jej i lekkiej próbie bez montażu do gięciu ta blaszka nie miała żadnej sprężystości, dlatego ponieważ miałem tutaj ten uszkodzony przełącznik, który załączał programator, to mogłem z niej wydobyć blaszkę i ona była w bardzo dobrym stanie, oczywiście wyczyściłem. I teraz interesują nas te ostatnie sekcje, czyli w tym momencie mamy trzeci od końca kołek i środkowy oczywiście jest zwarty, natomiast jak przełączamy na ostatni, delikatnie włączamy go i mamy piszczenie, czyli prawidłowo. Po drugiej stronie trzeci i drugi jest prawidłowy, a ostatni po delikatnym wciśnięciu mamy zwarcie. Wcześniej go nie było. Że nie pozostaje nic innego jak zamontować go w amplitunerze. Jednak postanowiłem zdemontować przełączniki isostaty, wylutować z płytki. Także kupa lutowania było. Nawet posiadając rozlutownicę, która stoi tam, Quicka, no to jest 10 minut roboty. No i też łatwo nie wychodzą tutaj cała ta bateria isostatów. No a tutaj to jest jest rzeźnia, jest gorzej niż wcześniej. No ale przynajmniej wykonamy serwis od A do Z, czyli wszystkie po kolei trzeba będzie zdemontować, a później jeszcze te 3 tutaj. No i przynajmniej jeżeli będą jakieś kłopoty w przyszłości, to nie będą wynikały, mam nadzieję, nie będą wynikały z tych isostatów, które będą wyczyszczone. Także sporo pracy, ale no jeżeli przeprowadzamy serwis, no to róbmy to poprawnie. Skoro płytę mamy wyciągniętą, to teraz mam bardzo dobry dostęp tutaj do tej puszeczki. Można było zdemontować ekran.
Tutaj znajduje się kondensator jeden do wymiany. Jako że wymieniam wszystkie, no to wszystkie i ten kondensator też musi wylecieć. Z tego co pamiętam, to ta puszka zakrywa wzmacniacz wysokiej częstotliwości AM. Jeżeli się mylę, to oczywiście poprawcie mnie w komentarzach. Płyta została wyczyszczona, także widać ładne napisy. Jako że nie mam tutaj tej baterii isostatów, to mam bardzo dobry dostęp tutaj do tych kołeczków. I tak jak widać, te kołeczki są po prostu brudne, zaśniedziałe. Tutaj szczególnie w tej sekcji, tutaj przychodzi akurat zasilanie. Także trzeba coś z tym zrobić, zanim założę isostaty. I to będzie już ostatni krok, można powiedzieć, przed złożeniem wszystkiego w całość. Kołki czyste, pierwsza bateria isostatów już jest wlutowana. Teraz czeka mnie trudniejsze wyzwanie, bo to muszę wlutować na płytkę. A przy takiej ilości pinów, tak jak tutaj widać, no każdy musi trafić w swoją dziureczkę, dlatego nie będzie to proste zadanie. Isostaty zamontowane, płytka została wyczyszczona i teraz ktoś się może zapytać, po co było demontować te isostaty, czyścić je, a potem montować z powrotem, skoro dzisiaj można kupić nowe, no relatywnie tanio. Otóż już odpowiadam. Po pierwsze, z przodu widzicie szynę, do której przyczepione są wszystkie izostaty. I pod tą szyną jest jeszcze druga, taka jakby prowadnica, która po wciśnięciu któregokolwiek z tych przycisków resetuje poprzednio wciśnięte. Tak jak widzicie, po wciśnięciu kolejnego ten poprzedni wyskakuje. W związku z tym nie ma takiego całego modułu i trzeba by nowe izostaty rozbierać. Tutaj cały ten element przezbroić. Poza tym nie wszystkie nóżki są wykorzystane. Tutaj mamy na przykład ten długi isostat. I tutaj na przykład mamy kilka nóżek wykorzystanych, tutaj długo nic. W związku z tym tam pod spodem, tutaj przed drukiem, trzeba w nowych isostatach poobcinać te nóżki według wzoru starego isostatu. Więc podsumowując, jeżeli miałbym kupować nowy isostat i przeprowadzić te wszystkie modyfikacje, aby tutaj do tej szyny zamontować nowe isostaty, to łatwiej mi było po prostu rozebrać te isostaty, wyczyścić blaszki, zmontować wszystko. Przynajmniej mam pewność, że proces konserwacji takiego isostatu przeprowadzony przeze mnie spowoduje, że ten isostat będzie pracował jeszcze wiele lat bez awarii. Nie pozostaje nic innego jak wrzucić tą płytkę do naszego Merkurego, polutować tutaj wszystkie kable i powoli zabrać się za strojenie głowicy, aczkolwiek uważni słuchacze już mogli usłyszeć w momencie, kiedy zdiagnozowałem awarię raz, dwa, trzy, cztery, czwartego isostatu, iż już głowica zaczęła łapać niektóre stacje, co oznacza, że subskrybent, który mi wysłał, musiał już wcześniej przeprowadzać strojenie tej głowicy, więc troszeczkę można powiedzieć, że mi ułatwił tą sprawę przestrojenia głowicy. Ok, wszystkie płyty już są na swoim miejscu. Tutaj już podłączyłem wszystkie przewody. Mam nadzieję, że w poprawnych miejscach. Aby to zrobić, oczywiście dużo zdjęć potrzeba, aby sobie wcześniej przed demontażem udokumentować, w którym miejscu jakie kolory są, ale dobrze też ewentualnie, tak jak w tym przypadku, tak jak są anteny ferytowe, są na przykład dwa białe przewody, dwa żółte przewody, no i wystarczy je tylko delikatnie pokolorować markerem. Dzięki temu będziemy wiedzieli, który żółty w którym miejscu powinien być zamontowany. Nadszedł czas próby. Wszystko zostało podłączone zgodnie z zdjęciami, które wcześniej robiłem, ale jestem tylko człowiekiem. Błąd może się zdarzyć, dlatego też uruchomienie wykonuję profilaktycznie przez żarówkę. Załączamy zabezpieczenie i załączamy amplituner. Ok, tutaj nie ma przekaźników, więc nie ma charakterystycznego po załączeniu klik. Natomiast coś szumi w głośnikach, nie ma dymu, magicznego dymu, więc teraz kwestia raz, dwa, trzy, cztery załączenia głowicy. O! Coś się wydobywa z głośników. No proszę. Nawet się świeci dioda stereo. I co ciekawe, mam tylko podłączony symetyzator bez anteny.
Przewód antenowy znajduje się tutaj, jest niepodłączony, a same radio już zaczęło odbierać. Więc to jest dobry znak. Kwestia jeszcze do regulowania głowicy, bo podejrzewam, że będzie taka potrzeba. Użytkownik widz, który mi sprezentował tą głowicę, zrobił mi miły prezent, bo widzę, że ona jest wstępnie już wyregulowana. Teraz tak, załączamy płytkę sensorów i ustawiamy pierwszy sensor tak, aby napięcie przestrojenia wynosiło 3V, a dla drugiego sensora 25. Tak jak widzimy, analizator, którego sonda ściąga częstotliwość heterodyny, pokazuje nam aktualną częstotliwość heterodyny. Oczywiście jeżeli to wyłączymy, przejadę sobie po skali, to widzimy, że ładnie nam punkcik przechodzi w prawą stronę, natomiast tutaj w górnej części wyświetlacza pokazuje nam aktualną częstotliwość heterodyny. Aby nie kręcić w kółko gałeczką, ja sobie ustawiłem programator na jedynce, aby pokazywał 3V, czyli dolną częstotliwość, i na dwójce, aby pokazywał 25, bo nas interesują teraz te skrajne wartości. To, co widzicie teraz na mierniku, to jest dolna częstotliwość heterodyny. Powinna ona wynosić w okolicach 90,2 MHz. Teraz nam pokazuje 99,8, więc musimy to skorygować za pomocą cewki L109. Idzie to trochę ciężko z uwagi na to, że tylko dotykam rdzeń dławika i już zaczynają się zmiany, ale wydaje mi się, że zostawi to na razie na 98,27 i przechodzimy dla napięcia strojenia 25V i tutaj częstotliwość musi wynosić 118,7 MHz. Jak widzimy, mamy 114 i musimy to skorygować trymerem C120. Mamy 118,7, przechodzimy na dolną i jak widzimy, znowu nam się zmieniła ta wartość. Powinna ona wynosić 98,2, więc musimy ją ponownie skorygować. I tak powtarzamy czynność, aż dolna częstotliwość heterodyny wyniesie 98,2 MHz, a górna 118,7. Po ustawieniu skrajnych zakresów częstotliwości heterodyny warto by teraz zająć się zestrojeniem obwodów wzmacniacza WC, aby uzyskać maksymalne wzmocnienie, które odczytujemy tutaj za pomocą tego wychyłowego wskaźnika sygnał FM/AM. Natomiast decyzję, czy potrzebne jest strojenie dla górnej częstotliwości trymerów C103, C129 i C116 oraz dla dolnej L101, L104 i L108, to już zależy od Was. Mój warsztat znajduje się nad morzem, blisko portu, w związku z tym znajduje się tutaj dużo żelastwa i odbiór sygnału FM jest nie najlepszy. Co pokazuje oczywiście wskaźnik, jest stereo ustawione, natomiast nie jest to jeszcze koniec przestrajania. Głowica nie bez powodu ma od góry tą pokryweczkę. W tym momencie zestrajamy ją bez tej pokrywki, natomiast po założeniu tej pokrywki nasze parametry mogą się zmienić. Jednak pochyliłem się nad obwodami WC i przesunąłem tą wskazóweczkę w kierunku max. Dlatego wydaje mi się, że na tym etapie mogę zakończyć strojenie. Dla osób zainteresowanych pokrywkę już mam założoną i jak zobaczycie, jeszcze analizator wykrywa częstotliwość heterodyny. Także jest możliwe jeszcze tutaj, ponieważ pokrywka ma otwory, doregulować sobie częstotliwość heterodyny, gdyby się okazało, że po założeniu jednak będą zmiany. Zmierzymy sobie teraz moc wyjściową, jaką generuje nasz amplituner. Producent podaje, że moc wyjściowa powinna wynosić 2 razy 20 W na obciążeniu 4-ohmowym. Podłączyłem generator, puścimy sobie sygnał 1 kHz, a Wy będziecie obserwować na oscyloskopie, jak będzie wyglądał wykres. Także jedziemy w górę, mamy równo, lekka rozbieżność, troszeczkę obcinane. Czyli tutaj moc wyjściowa jest na poziomie 9,2 V, co po przeliczeniu wynosi 21 W na kanał, czyli jesteśmy troszeczkę powyżej kreski mocy deklarowanej przez producenta. Ja jeszcze tak z ciekawości zmierzyłem moc wyjściową przy obciążeniu 8-ohmowym i wychodzi 14,5 W na kanał. Także ja teraz zamknę obudowę, przejdę sobie na odsłuchy, a Was zapraszam do podsumowania. Na tym etapie mogę już spokojnie powiedzieć, że Merkury DSH 303A przeszedł pełną i gruntowną regenerację. Zakres prac był naprawdę szeroki, zaczynając od wymiany
wszystkich kondensatorów, w tym podwójnego kondensatora w zasilaczu, który po latach nie dawał już żadnej gwarancji stabilnej pracy. Została wymieniona głowica GFS 103, a następnie wykonano jej pełne przestrojenie, tak aby tuner pracował poprawnie w całym paśmie, z dobrą czułością. Wszystkie isostaty zostały zdemontowane i dokładnie wyczyszczone, podobnie jak wszystkie płytki, które przeszły porządne czyszczenie i kąpiel z brudu oraz kurzu nagromadzonego przez dekady. Potencjometry zostały także rozwiercone z nitów, rozebrane na części pierwsze, wyczyszczone i ponownie nawiercone i złożone. Bez prowizorek, bez dróg na skróty. Na koniec oczywiście nowa pasta termoprzewodząca, bo niezawodność i stabilność termiczna są równie ważne jak sam dźwięk. Szczególnie, że te hybrydy są bardzo trudne do dostania w przypadku ich awarii. Muszę przyznać, że odsłuchowo Mercury bardzo pozytywnie mnie zaskoczył. Dźwięk jest lekko miękki, przyjemny i nienachalny, a jednocześnie spójny i muzykalny. To zdecydowanie jeden z lepiej grających amplitunerów Unitry, z jakimi miałem do tej pory styczność. I mówię to bez żadnego sentymentu. Troszkę nie spodziewałem się, że ta naprawa pochłonie aż tyle czasu, ale praktycznie na każdym etapie czekała mnie niemiła niespodzianka. Finalnie jednak amplituner gra poprawnie, stabilnie i zgodnie ze sztuką, a ja mam nadzieję, że przez długie lata będzie cieszył ucho właściciela nie tylko dźwiękiem, ale także bezawaryjnością. W sieci często można spotkać opinię, że Mercury to konstrukcja niedoceniana. I po tej regeneracji mogę się z tym zgodzić. Po doprowadzeniu go do właściwego stanu technicznego pokazuje, że potencjał tej konstrukcji był naprawdę duży. Dzięki za oglądanie. Jeżeli materiał był pomocny, pozostawcie łapkę w górę, subskrybujcie i do zobaczenia w kolejnych naprawach na kanale Sprzężenie Zwrotne. Cześć!